Dzień dobry, jesteśmy też po kolejnej prezentacji kolejnego zespołu, czyli Stake F1 Team, inaczej po prostu Zauber i ich bolid Zauber C44. Była to prezentacja dość zaskakująca, ale w tym pozytywnym sensie, bo zobaczyliśmy prawdziwy bolid, zobaczyliśmy rendery prawdziwego bolidu, nowe malowanie, prawdziwy bolid, więc wszystko się zgadza. O dziwo nawet James Key, czyli obecny dyrektor techniczny Zaubera, odpowiadał na pytania o tym, co się zmieniło w ich filozofii projektowania, w koncepcie tegorocznego bolidu, a zmieniło się dość sporo. I pomimo tego, że Zauber wciąż ukrywa pewne fragmenty ich nowego bolidu, jak chociażby podłoga, chociaż na renderach jest o wiele bardziej szczegółowa niż to było na wydarzeniu na żywo, to jednak mam takie, może nie obawy, ale przeświadczenie, że ta podłoga na renderach, ta podłoga na tym wydarzeniu na żywo, to nie będzie ta podłoga ich docelowa. Tak jak zresztą kilka innych elementów, które na renderach wyglądają jakby wykorzystana była geometria od FIA z tak zwanych showcarów. To zacznijmy może od takiego ogólnego obejrzenia tego nowego bolidu Zaubera. Tak będę ich nazywał, bo tak jest łatwiej. Przejdziemy sobie od przodu bolidu do tyłu bolidu, czyli od przedniego do tylnego skrzydła, że tak powiem. I pokażę Wam kilka rzeczy, kilka dużych rzeczy, które się zmieniły i kilka detali, które można zauważyć na tych renderach, które Zauber udostępnił. Zacznijmy sobie od przedniego skrzydła i jeśli sobie popatrzymy standardowo, zacznijmy może od końcówki przedniego skrzydła, bo to jest taki dość charakterystyczny element w Zauberze, czy właściwie w każdym bolidzie Formuły 1. Widać, że wciąż to pole powierzchni, patrząc od boku bolidu, tej końcówki przedniego skrzydła, jest dość kanciaste, kwadratowe. Nie ma takiego dużego tutaj promienia, zaokrąglenia, które chociażby widzimy w Red Bullu, czy w Mercedesie, czy w Ferrari po aktualizacjach. Oczywiście mówię o zeszłym sezonie, w tym sezonie jeszcze nie widzieliśmy ich bolidów. Widać, że ten koncept tej końcówki przedniego skrzydła został zachowany. Bardzo prosta ta geometria tego tak zwanego strajka, czyli tego wingleta na końcówce przedniego skrzydła. E, Jeśli chodzi o same te główne profile przedniego skrzydła i profile lotki przedniego skrzydła, to trudno jest oceniać po renderach, czy faktycznie jest to całkowicie nowe skrzydło, czy może jakaś wersja przedniego skrzydła tylko do prezentacji. Choć wydaje mi się, że w tym wypadku mamy do czynienia z czymś prawie prawdziwym, bo jednak redystrybucja tych długości cięciw na profilach różni się w porównaniu do tego, co widzieliśmy w Zauberze C43 w zeszłym sezonie. Może nie jakoś dramatycznie, ale z doświadczenia wiem, że czasem takie małe zmiany w przednim skrzydle, małe z punktu widzenia obserwatora tego przedniego skrzydła, który nie wie, jak wyglądał proces projektowania tego skrzydła, ale w rzeczywistości nawet takie małe zmiany, szczególnie przy tak bardzo restrykcyjnych zapisach regulacyjnych, jeśli chodzi właśnie o przednie skrzydła w obecnej generacji bolidów, sprawia, że to skrzydło może działać, może nieznacznie lepiej, ale może działać po prostu lepiej. Więc kolejnym takim detalem, który rzuca mi się w oczy, jest ten rejon końcówki przedniego skrzydła w tym obszarze. To zobaczmy sobie z innego ujęcia. Widzimy, że w tym obszarze mamy tutaj taki charakterystycznie wystający winglet, takie skrzydełko, które jest zawieszone tak jakby, no w powietrzu, jeśli chodzi o samą
końcówkę tego wingleta. Nie jestem pewien, czy taka będzie wersja tego skrzydła, którą zobaczymy na testach, ale jest to ciekawe rozwiązanie i widać, że Zauber poszukuje czegoś nowego, poszukuje kolejnych dziesiątych na torze, poszukuje tych punktów aerodynamicznych, punktów docisku w tunelu. I no, design przedniego skrzydła jest bardzo ważny, szczególnie z tego względu, że jest to bardzo duży element i bardzo drogi w produkcji, szczególnie jeśli chodzi o właśnie te główne płaty przedniego skrzydła, które muszą przenosić to całe obciążenie aerodynamiczne, któremu przednie skrzydło jest poddawane. Więc to jest fajny detal. Widzieliśmy podobne winglety chociażby w najnowszym hasie VF24. Widzieliśmy podobne podobne rozwiązania w zeszłym sezonie, więc to jest coś, co zostało przejęte z innych zespołów, ale jest to też rozwinięcie konceptu z Zaubera C43, bo tam też było takie rozwiązanie z taką, powiedzmy to, wolną krawędzią zostawioną w tym miejscu. Następnie, zostawiając już to przednie skrzydło, jeśli sobie przejdziemy do przedniego zawieszenia, to co tu mamy? Mamy przede wszystkim oczywiście pull rod, całkowicie nowe rozwiązanie dla Zaubera, bo w zeszłym sezonie i w sezonie 2022 mieli z przodu zawieszenie w układzie typu pushrod. Teraz odwracają tego pushroda w pullroda. Wydaje mi się, że może mieć to też związek z tym, że James Key przeszedł z McLarena do Zaubera, a w McLarenie właśnie tym wybranym zastosowaniem było zawieszenie typu pullrod. Mechanicznie w rzeczywistości, jeśli cała geometria zawieszenia, cała kinematyka przedniego zawieszenia jest identyko, jeśli chodzi o, nie wiem, o położenie wahaczy górnych, dolnych, położenie drążka skrętu kierownicy, właściwie skrętu kół, to pullrod a pushrod będzie miało znaczenie bardziej, jeśli chodzi o aerodynamikę, niż zachowanie mechaniczne przedniego zawieszenia. Bo przenosząc ten punkt mocowania tutaj w dół, jesteśmy w stanie, że wygumpuję trochę, przenosząc ten punkt zawieszenia tutaj w dół, jesteśmy w stanie otworzyć tutaj czystą drogę pomiędzy wahaczami przy samym monokoku bolidu i to otwiera nam drogę do czystego powietrza, zasilania czystym powietrzem tutaj tego, no w Zauberze ogromnego podcięcia przy sekcji bocznych, podobnego do Red Bulla, Astona i innych zespołów stopki w zeszłym sezonie. Zasilania też stosunkowo czystym powietrzem, oczywiście wlotów do sekcji bocznych, do chłodnic, do układu chłodzenia, więc jest to, wydawałoby się, to rozwiązanie, które zespoły powinny wybierać w tej generacji bolidów, bo przez to, że bardzo restrykcyjne zapisy regulaminowe są w obszarze wlotów do przednich hamulców i w ogóle tej geometrii, która znajduje się wokół kół, i to, że będziemy mieli akurat ten punkt mocowania tutaj, a nie na dole, to też z tego co pamiętam było korzystne, bo tak samo pod samym wlotem do hamulców otwieramy tutaj bardziej czystą przestrzeń pomiędzy tym wingletem tutaj u dołu, a tak jakby właśnie kształtem tego tak zwanego skupa, czyli tej geometrii, która zawiera wlot do chłodzenia przednich hamulców. Zostawmy sobie to przednie zawieszenie i przednie skrzydło nowego Zaubera. Przejdźmy sobie bardziej do środkowej sekcji tego
nowego bolidu. Co tu widzimy? Przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to jest to bardzo, bardzo mocno do przodu wysunięta ta dolna warga wlotu do sekcji bocznych i oczywiście same wloty do sekcji bocznych są po raz kolejny stosunkowo małe, stosunkowo wąskie. Może nie jest to rozwiązanie tak ekstremalne jak w RB19 po tych najnowszych update'ach, ale widać ten trend, w którego kierunku Sauber będzie podążał w tym sezonie. Oczywiście mamy ogromne tutaj podcięcie w sekcji bocznej. No widać zdecydowanie tą ścieżkę, gdzie powietrze ma podążać, gdzie tutaj w przedniej sekcji podłogi będzie wypychane na zewnątrz, a później będzie sobie gdzieś tam płynęło dalej do tyłu, do tylnego narożnika, do tylnego cornera bolidu. Czy jest to zaskoczenie, że Sauber podążył w tym kierunku? No nie, i myślę, że zresztą patrząc na Haasa, patrząc teraz na Saubera nowego, widać, że jest to trend i jeśli chodzi o samą jeśli chodzi o samą architekturę bolidu, to Sauber też pozostał przy tych strukturach zderzeniowych, które znajdują się gdzieś nisko i drugi gdzieś tutaj prawdopodobnie wysoko przy kokpicie. Właśnie z tego względu, żeby sobie pomieścić gdzieś tutaj wewnątrz chłodnicę, żeby umożliwić ten bardzo, bardzo agresywny kanał, gdzie powietrze tutaj sobie będzie leciało dalej do tyłu bolidu i po krawędzi podłogi. Oczywiście widzimy tu jakiś winglet na krawędzi podłogi i to też by zgadzało się z tymi, powiedzmy, najnowszymi trendami w Formule 1, przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę techniczną, ale zarówno jeśli chodzi właśnie o krawędź podłogi, czy te płotki pod podłogą, na wlocie pod podłogę, ja bym na razie nie rozważał tych elementów, bo są to pierwsze rendery, nie wiemy jak będzie wyglądał ten bolid w detalach. Możemy trochę porozmawiać o tych konceptualnych rzeczach, które się zmieniło, o architekturze bolidu, ale widzimy oczywiście pewne trendy, które są zachowane. Jeśli sobie zostaniemy w tym obszarze kokpitu, to widzimy oczywiście też lusterka i ich integrację tutaj z sekcjami bocznymi. I są to lusterka, jeśli się dobrze przyjrzycie, to są to lusterka Identico lub bardzo, bardzo podobne do tego, co Sauber miał w zeszłym sezonie. Z tej perspektywy też widać kilka ciekawych rzeczy w dalszej części bolidu. Między innymi oczywiście nowy airbox, może nie oczywiście, ale Sauber ma nowy design airboxa. To airbox, który jest zdecydowanie bardziej tradycyjny niż to, co mieliśmy w poprzednich sezonach z ich strony. Widać też, że no, jest tutaj jakaś część chłodzenia tego centralnego gdzieś tutaj za airboxem, może gdzieś. Spójrzmy sobie na ten bolid z troszkę innej perspektywy. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to podcięcie, a szczególnie na ten kształt tutaj z tym takim, powiedzmy, brzuszkiem. To jest coś, co widzieliśmy w zeszłym sezonie w Mercedesie W14 i to był ich ten ostatni update sekcji bocznych. I to jest takie podcięcie, można to nazwać takim double kickiem, który się tutaj znajduje, czyli mamy tutaj ten pierwszy kick i drugi tutaj kick, żeby lokalnie tak jakby no, ściskać to powietrze, które gdzieś tutaj tym kanałem sobie będzie leciało bardzo blisko tej powierzchni sekcji bocznej, żeby jak najwięcej tego powietrza tutaj tą krzywizną prawdopodobnie kierować gdzieś w okolice tej mysiej norki tak zwanej w bocznej sekcji czy bocznej ścianie dyfuzora, żeby ściskać to brudne powietrze, które gdzieś tutaj będzie próbowało wlatywać
do dyfuzora, które oczywiście rozbija się tutaj o tą bardzo szeroką tylną oponę. Tych wingletów na razie bym nie omawiał, zostawiłbym to na czas, kiedy zobaczymy prawdziwy bolid. Tylne skrzydło wygląda podobnie jak w zeszłym sezonie w Zauberze C43, czyli mamy po raz kolejny tutaj pokazane podwójne pylony, niezależna, tak jakby niezależna owiewka mechanizmu DRS i to charakterystyczne zauberowe skrzydło takie z bardzo mocno sfazowanymi tutaj tym narożnikiem górnego płata tylnego skrzydła. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla nich. Raczej inne zespoły nie decydowały się akurat na tą wersję tego obcięcia, czy właściwie projektu tylnego skrzydła. Ale wydaje mi się, że tak samo możemy się spodziewać jakichś zmian w tylnym skrzydle jeszcze. Choć prawdopodobnie dalej będą podążali tym swoim własnym konceptem i jeśli spojrzymy sobie jeszcze w rejon właśnie pokrywy silnika i tych charakterystycznych dział wylotowych właśnie wylotowych dla powietrza spod pokrywy silnika, to widzimy, że one są tak charakterystycznie skierowane w dół w kierunku beamwinga, który znajduje się tutaj właśnie pod tylnym skrzydłem, a jeszcze wcześniej mamy oczywiście zawieszenie tylne i tutaj Zauber postawił na zawieszenie typu pushrod i tutaj z tego co pamiętam nie ma zmiany w stosunku do Zaubera z poprzedniego sezonu, więc to jest utrzymanie konceptu, więc wydaje mi się, że tak samo jeśli chodzi o wloty, tutaj są wloty do tylnych hamulców, które w ogóle na tych renderach, a na pewno na bolidzie, na wydarzeniu na żywo, wyglądały na geometrię, która przypominała bardzo tą z showcarów FIA, więc myślę, że na prawdziwym bolidzie, na testach już będziemy widzieć w tym rejonie trochę inną geometrię i podobnie z wlotami do przednich hamulców. Widać więc, że Zauber nie ukrywał się już za bardzo ze zmianami, jeśli chodzi o tegoroczny najnowszy bolid. Właściwie otwarcie wprost powiedzieli, jakie były wyzwania przy tegorocznym projekcie bolidu, na co się zdecydowali, jakimi ścieżkami rozwojowymi podążyli i wydaje mi się, że to dobrze, bo tego potrzebują w tym momencie, żeby być odważni, żeby szukać nowych rozwiązań, bo jednak te ich osiągi w poprzednim sezonie były dość rozczarowujące. Zhou Guanyu całkowicie niewidoczny przez cały sezon, Bottas też bardzo słabo w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że w tym sezonie Zauber czy Stake F1 Team będą spisywali się lepiej. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się prawdopodobnie już jutro przy analizie kolejnego bolidu.